Wielkanoc to nie tylko święta, to zapachy, wspomnienia, zwyczaje i rzeczy, których nie widać na stole wielkanocnym. Tego nie zobaczysz na świątecznych zdjęciach, a to właśnie od tego zaczyna się całe przygotowanie do Wielkanocy. No nic, kochani, dzisiaj mamy Niedzielę Palmową. Jak będą wyglądały moje święta w tym roku? Nie wiem, czy Wam wspominałam, ale będę z moimi dziewczynami, z moją wnusią na święta. W tym roku święta przypadają u mojej córki, ale mamy takie tutaj tradycje swoje własne, które wprowadziłam tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiły się nasze dziewczyny, nasze córki. Co roku robimy właśnie takie tradycje, o których Wam zaraz opowiem. Mojego męża nie ma w tym roku z nami na święta. Jest właśnie w Polsce i wróci dopiero pod koniec maja z przyczyn rodzinnych. No nie jest to łatwy moment, bo to są właśnie takie momenty święta, że zawsze robiliśmy to razem przez całe życie, bycia razem. No ale wyszło jak wyszło. Czasami tak jak Wam nieraz wspominam, tak jak jest nazwa mojego kanału, życie bez scenariusza. Życie pisze swój własny scenariusz. No i w tym przypadku u nas tak się wydarzyło, że mój mąż przy tych całych zawirowaniach z paliwem, ze wszystkim, musiał lecieć do Polski, no i będzie tam z Wami, z większości z Was, moich widzów, spędzał święta w Polsce. Ale nie o tym, nie o tym. To jest taka wzmianka o tym, żebyście też wiedzieli, że no jest to taki czas dla mnie trochę inny niż zawsze, co nie zmienia faktu, że oczywiście z moimi córkami, z moją wnusią, z zięciem będziemy celebrować, będziemy świętować i tradycja się nie zmienia. Wielkanocne porządki. No właśnie, od tego trzeba zacząć. I ja tak właśnie robię, czy to są święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc. Jest, można powiedzieć, krótki okres między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą, a mimo wszystko robię takie większe porządki. Nie chodzi o to, żeby wszystko było idealne, ale żeby ten dom był świeży, taki spokojny i gotowy do świąt. Ja lubię ten zapach, lubię te dekoracje, przygotowania, zakupy. To daje mi taki motor, jest to dla mnie taki motor napędowy. Daje mi taką dużą motywację. Ja wiem, co niektórzy powiedzą, ale trzeba to robić na co dzień. Owszem, robię to na co dzień, jak sami już nieraz żeście zauważyli, ale mimo wszystko ten okres przedświąteczny jest dla mnie taki wyjątkowy. Na przykład robię generalne sprzątanie, na przykład szafy, wyrzucam jakieś niepotrzebne rzeczy i robię sobie taką generalne porządki. Już jesteśmy po lecie, u nas tutaj już jest jesień. Ale wracając do tych naszych porządków świątecznych, co ja mam na myśli? Jest to moment takiego zatrzymania. Jest to zakończenie jednego etapu i czas na rozpoczęcie drugiego. No bo wiadomo, zmartwychwstanie jest to taki czas między życiem a śmiercią. Wielkanoc, jak sama nazwa mówi, zmartwychwstanie pańskie. Jak ja się przygotowuję do tych? No to tutaj zobaczcie, tutaj puszczę Wam kawałek mojego przygotowywania do świąt. Przerzuciłam, można powiedzieć, dom do góry nogami. Od, jak to się mówi, mycia okien, nawet tu w Australii, co Australijczycy raczej nie myją okien i nie celebrują, nie świętują tak jak ja. Ja uwielbiam na święta wielkanocne żółty kolor.
żółty kolor i taki jasnozielony kojarzy mi się ze świętami wielkanocnymi i dla mnie ten kolor dominuje w domu. Na przyszły tydzień, może w tygodniu, zrobimy oczywiście dekoracje świąteczne, ale jeszcze nie mam przygotowanych do końca, więc no jeszcze tego nie zrobiłam. Na emigracji takie rzeczy nabierają większego znaczenia, bo to właśnie dom tworzy nam ten klimat, daje nam to poczucie tego święta. Oczywiście święcenie pokarmu, przygotowywanie tego pokarmu, sprzątanie. Australijczycy obchodzą całkiem inaczej święta, chociaż mają tutaj króliczka, również rzucanie jajek, płukanie jajek, to takie zwyczaje australijskie, ale jak już mówiłam, takie rzeczy tutaj na emigracji również mają dla nas bardzo mocne znaczenie. Puszczę wam tutaj właśnie, robiłam zakupy już z myślą o świętach. Byliśmy na zakupach w polskim sklepie. Zobaczcie rachunek. $352,75. Co kupiłam w polskim sklepie? Powidła, ogórki, musztarda serepska, nasze jagódki, buraczki zasmażone z jabłkiem, 2 paprykarze, 2 chrzany na święta, no i oczywiście moje ulubione podgrzybki marynowane. Sery białe 22,50 za pół kilo. Galaretka. Taki marcepanik, który uwielbiam. To tak trochę świąteczny już. No i oczywiście śliwki w czekoladzie. 2 paczki śledzi a la Matias. 1 chlebek. Kasza jęczmienna, kasza orkiszowa, kasza gryczana 2 paczki, bo lubię akurat. Ziele angielskie, przyprawa do ogórków kwaszonych i małosolnych, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, tu znowu ziele angielskie, barszcz biały. Zobaczcie, nie ma za wiele i zaraz wam pokażę wędlinę. Poczekajcie. W skrócie mogę wam powiedzieć, że 5,95 chrzan, kasza gryczana
po 6,95. Cottage cheese, czyli ser biały 22,50. Cukierki są po 15,95. Tutaj znowu kasza po 5,25. Kasza orkiszowa po 4,10. Musztarda po 3,60. Horseradish musztarda, czyli musztarda chrzanowa 3,60. Drzemik jagodowy 5,95. Tutaj mam takie paszteciki jeszcze. Te paszteciki po 5,41. Te ogórki konserwowe $6. No i tak mogłabym po 2,50. Ziele angielskie za woreczek. Co tutaj jeszcze mamy takiego? No i potem już idą wędliny. Cukier, śliwki w czekoladzie 10,80. Kaszankę kupiłam po 15, po 19,90 za kilo. No to już Wam pokazuję, jakie wędlinki. No to taki jest świąteczny. No oczywiście kupiłam białą kiełbasę. Nie? Już kupiłam białą kiełbasę. Sadzę ją, zamrożę i się nic nie stanie. Będzie idealna do żurku na święta. No a to nasze wędlinki. Boczek, kaszanka. Taką jałowcową do koszyczka. Surową swojską. 6 białych kiełbas. No i mój faworyt. Tu już się zajadam. No oczywiście salcesem. No wiadomo, musi być chrzan, musi być ćwikła. Ćwikły nie kupiłam, bo już zapomniałam. Ale biała kiełbasa, żurek, zakwas na żur. Mogłam zrobić sama, ale no, czas mi uciekł, mogłoby mi się jeszcze nie skisić, więc kupiłam gotowy zakwas do żurku. Jakie zwyczaje właśnie, jak się przygotowuję, oczywiście sprzątanie to jest najważniejszy etap przed świętami dla mnie. Przeważnie na Niedzielę Palmową mam już w miarę posprzątane, jak to się mówi, w kątach i to jest właśnie taki czas, mam jeszcze do czwartku, bo w Wielki Piątek nie robimy nic i wszyscy tu w Australii w Wielki Piątek mają wolne. Nikt nie pracuje. To jest też bardzo fajne. No oczywiście nikt, to w cudzysłowie nikt, no bo wiadomo, lekarze, pielęgniarki, służby pracują, tak, ale przy takiej wielokulturowości, jaka jest tutaj w Australii, jednak te nasze święta chrześcijańskie są bardzo przestrzegane i mamy tutaj mnóstwo narodów, różnych wiar, a mimo wszystko Australia postawiła na chrześcijaństwo i dalej jesteśmy, Wielki Piątek jest świętem państwowym, nie tylko kościelnym, ale państwowym i wszyscy mają wolne. Więc wiecie, to jest, co niektórzy nie celebrują, nie są chrześcijanami, mają w tych dniach po prostu długi weekend, bo jest to święto państwowe. Muszę Wam powiedzieć, jakie my mamy zwyczaje, bo to już Wam wspominałam na początku. U mnie w domu jest tak, że my zawsze z dziewczynami, z całą rodziną, no w tym roku bez mojego męża, ale u mnie w domu jest tak, że w sobotę, wiadomo, w Wielką Sobotę jeździmy do kościoła święcić naszą święconkę, ale w Wielki Piątek i w Polsce też tak mieliśmy, że zawsze w Wielki Piątek po południu żeśmy siadały z dziewczynami i żeśmy malowały jajka. No i ta tradycja też przyszła tutaj z nami do Australii. I od pierwszej Wielkanocy tutaj w Australii też żeśmy właśnie wprowadzili tutaj malowanie jajek. I malowanie jajek to jest taka frajda już tak naprawdę od malucha dla moich dziewczyn. U mnie w domu tak nie było, chociaż malowało się jajka w cebuli. Wiem, że mama zawsze zbierała łupiny z cebuli i wrzucała tam jajka, one się robiły takie ciemne. Mój kuzyn od mojej chrzestnej zawsze malowali jajka na czerwono, czyli wkładali w buraki, w różne takie naturalne barwniki, co było bardzo fajne. Nie robiliśmy u mnie w domu żadnych kraszanek, absolutnie nie, ale właśnie łuski z cebuli i buraki to były takie dwa podstawowe kolory,
które właśnie barwiły jajka. Na dzień dzisiejszy są różne barwniki do jajek, różne naklejki, różne. My kupujemy barwniki do jajek, oczywiście spożywcze, żeby było to jadalne. Taka nasza tradycja tutaj w Australii i jest co roku w Wielki Piątek po południu, nawet jak moje dziewczyny już wyszły z domu, co roku się spotykamy właśnie u nas tutaj w domu i malujemy jajka. Nawet mój zięciu, który dla niego to oczywiście była nowość, bo nigdy tego u niego w domu nie było. Z przyjemnością przychodzi i właśnie maluje jajka i stwarza różne kompozycje kolorystyczne i w ogóle zawsze się śmiejemy, co w tym roku wymyśli. No i też moje dziewczyny również robią pół jajka żółtego, pół czerwonego, pół niebieskiego. Też wam pokażę. No i oczywiście są jajka. Jest dużo fanów przy tym śmiechu, no bo competition, czyli takie współzawodnictwo przy malowaniu jajek i to jest taki fajny czas. I to wtedy robimy sobie kawkę czy herbatkę po południu, jakieś tam już ciastko jest gotowe. Babkę do koszyczka zawsze robię sama i robię jedną taką malutką właśnie do koszyczka, a jedną babę piaskową robię właśnie tak do zjedzenia. A dekoracje w domu oczywiście zaproszę Państwa, nagram. Mam nadzieję, że dziś albo jutro wezmę się za robienie dekoracji i nagram Państwu, zobaczę jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. No i muszę przygotować jeszcze jakąś piosenkę wielkanocną, bo to jest jakiś tekst właśnie na temat Wielkanocy. Jest to duża inspiracja dla mnie. Bardzo Wam też dziękuję za moje piosenki, za moje teksty do piosenek, bo wiadomo, że ja tego nie śpiewam i śpiewać nie będę, no bo nie mam nawet takiego głosu. No. Ale serce mam biało-czerwone. Co, jeszcze koszyczek. Koszyczek jest też takim bardzo wielkim symbolem właśnie tych naszych potraw. Też Wam pokażę, jak tu w Australii, jak to się odbywa tutaj u nas w zachodniej Australii, w Perth. Jeździmy do polskiego kościoła w Mylands i tam jest pogoda, mam nadzieję, że już będzie dopisywać. Już dzisiaj jest bardzo ładnie. Święcenie, przeważnie jest to na dworze. No sami zobaczcie. Tutaj, no, popatrzcie sobie. Tak, jest na zewnątrz. Jest naprawdę na zewnątrz, przed kościołem, na placu kościelnym. Coś pięknego. Dzisiaj chyba był market świąteczny. Nie pojechałam na niego, no bo tak naprawdę no nic więcej już nie potrzebuję, co chodzi o święta, więc w tym roku odpuściłam. No ale jeszcze nie raz pojedziemy. Człowiek jest tysiące kilometrów od Polski, ale jednak tutaj każdy z nas na emigracji potrafi odtworzyć ten kawałek Polski, tutaj właśnie w Australii, w zachodniej Australii. Ja mówię, w życiu to jest tak, nie wszystko wychodzi idealnie, wiadomo, babka nam może opaść, niejednokrotnie mi opadła. Ale najważniejsze, że jest to wszystko zrobione od serca. Tu biało-czerwonego serca, naszego, polskiego, nawet tu na emigracji, to my właśnie tworzymy tą historię dla naszych następnych pokoleń. Święta wielkanocne mamy taką refleksję tego zmartwychwstania, mówię, przypominania sobie naszych bliskich, którzy odeszli i w każdej rodzinie ktoś odszedł nam bliski. I to jest właśnie to, że ta energia tych naszych bliskich jest gdzieś wokół nas, a na pewno jest w sercu. Moje przygotowania do świąt wielkanocnych, bez pośpiechu, bez perfekcji, ale z sercem. Jestem bardzo ciekawa, czy macie swoje tradycje. Moją tradycją jest Wielki Piątek, malowanie jajek całą rodziną. Bardzo dziękuję Wam, kochani, za komentarze i wsparcie, co chodzi o ten nasz cykl, który tutaj miał nadejść. No, dzięki Bogu powiało, ale nie było tak intensywne, jak żeśmy się tego spodziewali, jak nas straszyli, żeby uważać. Wszystko skończyło się dobrze. Dzisiaj już słoneczko
Jeszcze są chmurki, ale słoneczko wyszło, więc dziękuję Wam za wsparcie, za to, że myśleliście o mnie i dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie. To było Życie bez scenariusza. Do następnego. Bye.